Cześć, to Natalia Szymańczyk, słuchacie podcastu Supermodelki, a ja dzisiaj w studiu goszczę Anię Jagodzińską. Konnichiwa, watashi wa Anna desu. Znasz japoński? Zaczęłam się uczyć od 2 lat. Tak, powiem ci, że pokochałam Japonię. Wyleciałam tam, jak miałam 15 lat. Pierwsza moja podróż modelingowa była do Japonii i bardzo pokocham tą kulturę. Oczywiście to nie było łatwe, bo był bardzo duży szok kulturowy i z jedzeniem, i z kulturą, i z ludźmi. Także pierwsze 2 miesiące to był płacz za mamą. Jeszcze wtedy nie było komórek. Musiałam chodzić do kafejki internetowej raz na tydzień, żeby napisać do rodziców, co umie, jak to wszystko wygląda. Także tak, wielka szkoła, że tak powiem, przetrwania, wytrwania i odnalezienia się w tym wszystkim. Plus Japonia, świat modelingowy w Japonii zupełnie rządzi się innymi prawami. Przychodzi się na casting, staje się w rzędzie, obok ciebie jest 5 różnych modelek z tej samej agencji i każda musi zapozować przed klientem. I ja tak weszłam, oh my god, co ja mam w ogóle zrobić? Stałam taka drętwa. Także zajęło mi troszeczkę dużo czasu, żeby się o nich śmielić, wyjść ze swojej głowy, a naprawdę fajnie zaprezentować się przed klientem i pokazać, na co mi stać. Także to była wielka nauka dla mnie. Powiedz mi, jak sobie dałaś radę, skoro nie znałaś nawet języka? Porozumiewałaś się na migi? Porozumiewałam się na migi, bo wtedy też nie znałam w ogóle języka angielskiego. W szkole wybrałam język niemiecki. Tak, bo mój tata... Nie myślałaś wtedy o swojej karierze chyba? Gdzie wylądujesz finalnie? Znaczy, myślałam właśnie o tym, że mój tata mi pomoże, bo mój tata był doktorem języka niemieckiego i wybierając właśnie język, idąc do gimnazjum, albo angielski, albo niemiecki, no to była taka gdzieś naturalny wybór, że tata ci pomoże, jakbyś miała problem. No i wybrałam ten niemiecki. Za każdym razem, jak chodziłam do taty, proszę pomóż mi, to była katorga. Powiedziałam mamie, że już wolę tą 1 dostać, niż iść do taty, poprosić go o pomoc. Tak, także języka angielskiego nauczyłam się słuchając, czytając, oglądając Friends, Seinfeld, czytając magazyny. Ale japońskiego w Japonii się nie udało. Teraz się uczysz. Nie udało się, teraz się uczę. Tak, bo w ogóle mieszkam na południu Francji i ten francuski by mi się też przydał. Ale podchodząc, mając kilka podejść do języka francuskiego, mówię, chyba ten japoński jest lepszy dla mnie. Mówiłaś mi, że chciałabyś nawet przeprowadzić się do Japonii. Czy to prawda? To prawda. Gdzieś chodzi mi to po głowie. Mam takie szczęście, że mogę być tam 2 razy do roku. Także to też jest fajne. Rok 2009, przełomowy moment w historii. Po raz pierwszy Polka jest na okładce amerykańskiej edycji magazynu Vogue i to jesteś ty. Tak. Pamiętasz ten rok? Pamiętam ten rok. Wiem, czym się też wiązał rok poprzedni, jaka była droga, żeby dojść do tego roku, jaka była droga po tej okładce. Chociaż było tak, że do końca ani ja nie wiedziałam, że będę na okładce, ani moi agenci nie wiedzieli. To było wszystko takie owiane jedną wielką tajemnicą. Dopóki egzemplarz nie poszedł do druku, to nikt nie wiedział, kto zostanie na okładce. No i się okazało, że się tam znalazłam. Także wielka celebracja. Nie zapomnę, jak poszłam do mojej agencji, dostałam taki właśnie cake i na tym wydrukowana ta okładka. Niesamowite przeżycie. I dodajmy tylko, że to jest w branży modelingowej święty graal. Naprawdę każda modelka marzy o tym, aby być na okładce amerykańskiej edycji Vogue. Dlaczego to jest takie wyjątkowe? Może dlatego, że najtrudniej się tam dostać, że to jest takie, że amerykański Vogue ma przede wszystkim celebrytów na okładkach, aktorki, piosenkarki. Ten taki świat modelingowy jest może troszeczkę takim tabu, że modelki są w środku, a nie na okładce. To. Na pewno Anna Wintour coś też wprowadza, taką wielką renomę do tego. I może właśnie to, że nie każdy się tam może znaleźć, że to jest naprawdę raz na rok ten May issue, albo czasami jest jeszcze September issue, wydają z modelkami. Pamiętasz ten moment, kiedy się dowiedziałaś, że jesteś na okładce?
No, Byłaś tam nie sama, z Natalią Woodianową Tak. i Lią Kebeder. Tak, Fantastyczne tak, tak. towarzystwo. Tak. Stylizacją zajmowała się Grace Caddington. Fantastycznie, naprawdę całe otoczenie. Ale pamiętasz ten moment, kiedy się dowiedziałaś, kiedy się zorientowałaś, że to jesteś właśnie ty i jesteś pierwsza. Znaczy, wiesz co, u mnie to jest też trochę takie niesamowite, że ja zawsze chciałam wysoko dojść. Dojść. Ja sobie postawiłam bardzo wysoką poprzeczkę, nikomu o niej nie mówiłam. Każdą pracę jak bukowałam, to ją negowałam. Czy to na pewno jestem ja zabukowana, czy dam radę. W ogóle nie okazywałam żadnej takiej radości. Może na pewno w środku się cieszyłam, ale na zewnątrz byłam bardziej tak pesymistycznie nastawiona do samej siebie, że poklepię się po ramieniu dopiero jak wyjdę ze studia, będzie godzina 17, czy tam 20, czy 2 nad ranem, że zdjęcia będą zakończone. Wtedy zobaczę właśnie na twarzy ten taki wyraz zachwytu. Coś się ma, jak się pracuje na sesji zdjęciowej, że to jest takie niewypowiedziane, jest ta intuicja i uwielbiam czuć takie coś właśnie z fotografem, tą intuicję, to taką więź bezsłowną, gdzie jeżeli stoisz, pozujesz i wszystko po prostu klika i każdy się gdzieś zachwyca. I to jest niesamowite. I ja do tego za każdym razem, jak jestem na sesji zdjęciowej, do tego uczucia dążę, żeby to było takie niewypowiedziane, takie connection, ale wracając do twojego pytania, to było tak, że do mnie to w ogóle nie docierało, nie wychodziło. Nie powiem, że to była kolejna okładka, na pewno nie, bo to było coś mega wielkiego. Tylko też wtedy nie było Instagramów, nie było sociali, o wszystkim się każdy dowiadywał, jak już ten print był, nic nie było można pokazać, żadnej zajawki, nie można było napisać secret project. Tak jak teraz. Oh my God, tak teraz wszystko jest secret, hashtag tak, secret project. Dokładnie, teraz wszystko się pisze, Niedługo że jest, powiem. tak, że jest secret project i wszystko jest top of the top. I to było piękne w tym. Ale ja jakoś nigdy nie celebrowałam swoich jakichś okładek. To była jedna chyba z największych celebracji, jeżeli chodzi o moją agencję, która właśnie zrobiła mi ten cake. Ta okładka była wydrukowana na tym cake'u, wszyscy celebrowali, zjedliśmy ten cake, zrobiliśmy sobie zdjęcia z okładką. No było duże wydarzenie. Moja bardzo dobra koleżanka, która była właśnie wtedy casting director, też poszła ze mną na kolację, żeby celebrować. A uważasz, że to był twój największy sukces? I tak i nie, bo moim największym sukcesem była właśnie praca ze Stevenem Meiselem. Wszystkie prace, które z nim zrobiłam, wrzucam do takiego jednego worka sukcesu, ale nie tylko z nim, bo też był Peter Lindbergh, Patrick Demarchelier, Craig McDean, Car Temple, no dużo jest tych osób i mi się wydaje, że to są osoby na takiej samej wysokości profesjonalizmu, na takiej samej wysokości ambicji, kreatywności, że tak to wszystko wrzucam do jednego worka. Nie rozróżniam, że na przykład to było największym moim sukcesem. Czy to przy okazji tej okładki poznałaś się z Anną Wintour? Czy to już wcześniej? Poznałam się wcześniej już, bo za każdym razem, jak robiłam zdjęcie do amerykańskiego Vogue'a, a kilka razy miałam sesje zdjęciowe właśnie ze Steve'em, czy tam z Patrickiem Demarchelier do środka, do magazynu, musiałam iść i się zapoznać z Anną Wintour. Także wiele razy miałam przyjemność iść do jej biura, do Vogue, do jej biura, usiąść, zapoznać się i ona już po kolejnym razie mówi tak, oh hi Anna, how are you? I'm like, I'm okay. Także to już później przychodziło w taką, że tak powiem, rutynę. Anna Wintour, znana ze swojego profesjonalizmu. Co możesz o niej powiedzieć? Jaka ona jest w odbiorze? Dla mnie profesjonalnie mogę powiedzieć, że dla mnie osobiście mogę powiedzieć, że jest niesamowicie ciepłą, serdeczną osobą. Wie, co chce. I tyle mogę o niej powiedzieć. Takie mity, które krążą o niej. Ja się nigdy z takim mitem nie spotkałam. Nie miałam osobiście przyjemności tego doświadczyć na swojej własnej osobie. Zawsze to była osoba serdeczna, pogodna, zapraszająca. Hi, welcome, how are you? Take a seat, sit down, how are you doing? How is your day? Autorem zdjęcia tego słynnego właśnie z okładki amerykańskiego Vogue'a jest Steven Meisel. Ja wiem, że ty darzysz go ogromnym szacunkiem. Jest między wami specyficzna więź. I to nie była jedyna okładka, przy której współpracowaliście, bo były też kolejne. Co powiesz o Stevenie? Steven jest takim... Jest to osoba dla mnie, którą darzę tak wielkim
pokładem empatii i szacunku. To jest jedyna osoba, z którą pracowałam, która ma takie pokłady kreatywności, na czym się wzoruje, jakie chce uzyskać zdjęcie. Ma strasznie duży szacunek do osób, z którymi pracuje, nie eksploatuje ich. Naprawdę u niego, pracując z nim na sesji zdjęciowej, czujesz się jako talent, który wnosi bardzo dużo do sesji zdjęciowej. Że bez ciebie nie ma zdjęcia. I to jest niesamowite, że jesteś osobą, na której on po prostu chce uzyskać dany efekt i się wzoruje na tobie. Jak wyglądasz, jakie są twoje polaroidy. I wkłada cię po prostu w postać z swojej wyobraźni. I to po prostu powstaje jedno wielkie, magiczne zdjęcie. Przede wszystkim jest osobą ciepłą. Ja zawsze pod koniec sesji zdjęciowej bardzo onieśmielona, bo nie wiedziałam, czy tak można, czy nie można. Chodziłam do niego na zaplecze, pukałam delikatnie i tak mówiłam mu thank you, Steven. A on takim wielkim po prostu thank you, Anna, tak mnie obejmował, całował, bo dało mi po prostu, za każdym razem dawał mi buziaka w usta. I ja po prostu drżałam z tych emocji, płakałam, bo to było coś takiego ciepłego, coś takiego oddanego z takim wielkim szacunkiem. Ten biznes przyciąga bardzo różne osobowości, bardzo, bardzo różnych ludzi z wieloma ego, a on w ogóle tego nie ma i jesteś traktowana naprawdę jak osoba. Jeżeli nie jest gotowy ze zdjęciami, powie ci usiądź, take your time, I'm not ready. Jeżeli chce uzyskać jakiś kąt twojej twarzy, przyjdzie, delikatnie cię dotknie, trochę tą twarz ci poprawi. Niesamowita, ciepła osoba, a także wiesz, że jeżeli zaczynasz pracę ze Stevenem, wiesz, że o godzinie 17 ją skończysz, bo on jest tak świadomy tego, co on chce uzyskać i co on chce osiągnąć, jakie to zdjęcie ma być, że jeden wielki profesjonalizm. Rzadko pracuje się z fotografami, którzy są tak świadomi tego, że osiągnęli już zdjęcie, że mówią I'm done, thank you, next. Bo próbują, na przykład zobaczą, że jest super poza, że jest super tego, to zmieńmy jeszcze ubranie, albo poprawmy makijaż, albo to. Nie, u niego jest po prostu wszystko 110% i jest tak bardzo świadomy tego, że już ma te zdjęcie, że godzina 17 my możemy zrobić największą kampanię świata i iść do domu. Czy można powiedzieć, że to jest fotograf, od którego nauczyła się najwięcej, jeśli chodzi o pozowanie? Podobno jego studio w Nowym Jorku nazywane było kliniką, bo dziewczyny przychodziły tam, on je uczył, jak pozować, co robić, żeby dobrze wyglądać przed kamerą i wychodziły jako super gwiazdy. Znaczy, wiesz co, uczyć to, nie czułam się, że to jest po prostu nauczyciel i ja jestem studentem, a on jest moim nauczycielem, nie. Ja po prostu byłam chłonna takich obserwacji i tak jak powiedziałam, u mnie się zadziało takie coś, że ja po prostu czułam. Że ja wiedziałam, kiedy mu po prostu daję to, co on chce uzyskać. I odwrotnie. Jeżeli faktycznie on potrzebował, żebym tą twarz jeszcze bardziej wykrzywiła, no to on podchodził delikatnie i mi ją przystawiał. Ale to nie było na takiej zasadzie, że on mnie jakoś uczy, pokazuje. Nie wiem, ja może miałam w sobie, albo mam taką w sobie intuicję, że ja po prostu wiem, kiedy jest ten efekt i kiedy jest taka właśnie coś niewypowiedzianego, jest taka energia. Byłaś uczestniczką niemałej kontrowersji, bo również w 2009 roku Steven Meisel wyreżyserował słynny spot reklamowy dla marki Calvin Klein. Znalazłaś go? Która została zdjęta. A znalazłaś go na internecie? Szukałeś, elementy szukałam, ale właśnie nie znalazłam. Nie mogłam znaleźć takiego naprawdę kontrowersyjnego zdjęcia. Wiesz, ja zastanawiałam się, kontrowersyjne są panowie, panie, są w takiej sytuacji dosyć intymnej, seksualnej. Może w tamtych czasach było to kontrowersyjne, ale dalej nie mogłam znaleźć tego najbardziej kontrowersyjnego zdjęcia, które chyba przyczyniło się do tego, że faktycznie kampania została zdjęta. Tak, zostało zdjęte całe wideo. W ogóle cała sesja zdjęciowa odbywała się w Kalifornii.
I wtedy Kurt Templer, stylista, bo w ogóle ze Stevenem odbywają się zdjęcia tak, że on ma przyklejone polaroidy dziewczyn i od kogo chce zaczynać. Albo jeżeli chce robić zdjęcia w parach, to on po prostu widzi na ścianie, że dobrze, Ania może pracować z Jake'em, albo Jake będzie dobrze wyglądał z Natalią, już tak przykładowo rzucam imionami. Tak. I nie zapomnę, jak Karol do mnie przyszedł i mówi tak, z którym chłopakiem chcesz robić zdjęcia? A ja mówię, I don't know, może ten Danny, on miał takie ciemne włosy. On mówi tak, Danny, nie, na pewno ten będzie lepiej z tobą. Także to wszystko było tak, niby się mnie pyta, z kim chcesz robić zdjęcia, to wszystko już jest z boku, właśnie wizja stylisty, jak my będziemy razem dopasowani, już tam się zadziała. I to były w ogóle, to nie były zdjęcia, że to nie były still lives, że po prostu jest klatka, nie ruszaj się, tylko to wszystko było kamerowane kamerą. I on później z tego całego filmu, gdzie my tam, nie wiem, jesteśmy na tej kanapie, wybierał klatki poszczególnych zdjęć, które mu się najbardziej podobały. Także mieliśmy bardzo dużo takiej wolności, żeby się nie zatrzymywać. Chodziło o to, żeby uchwycić ruch? Żeby to było takie dynamiczne, żeby prawda? To było bardzo dynamiczne, a później i tak jakoś zrobił te klatki, że to wyglądało jakby po prostu zdjęcia, że... I nie zapomnę tego, jeszcze była Pat McGrath. Ona ma taki bardzo famous, taki hairspray. To jest w ogóle do włosów. Ona używa to na ciało. To wygląda jak taka oliwka. Pachnie jak winogrona. I Calvin Klein zamówi taką piękną, luksusową, welurową kanapę. Ona po 8 godzinach zdjęć była po prostu zrujnowana. Także to się też dorzuciło do... Tak, także to też się dorzuciło do budżetu Calvina. Tak, ale to była bardzo duża kontrowersja. Pamiętam, jak właśnie pojawił się billboard na Soho, ten sławny po prostu ich budynek zarezerwowany na ich billboardy. Mówiono o tym w ABC, w The Morning Show. Co było na tym billboardzie? Bo wiesz co, to naprawdę nic nie było takie, znaczy, może to było może było w tym trochę kontrowersji, bo byłyśmy dwie dziewczyny z trzema chłopakami, modelami. No i jak to Calvin Klein jeans, no to one są bardzo sensualne, te zdjęcia, seksowne, bez stopów. Ale to jest niesamowite, bo ja będąc podczas tej sesji zdjęciowej nie miałam jakiegoś takiego spostrzeżenia albo takiego sygnału, że coś mi się zapaliło, tak oh my god, I'm doing something risky, albo nie, to było wszystko w tak bezpiecznym environment się to działo, ale może faktycznie te images nie były nie były takie, jakie a myślisz, że dzisiaj na przykład ta kampania też zostałaby zdjęta, czy dzisiaj już nie? Nie wiem, bo nie wiem, wydaje mi się, że może tak. Wydaje mi się, że może tak, ale spełniło się moje marzenie, bo zawsze chciałam być właśnie w kampanii Calvina Kleina, w takiej przepięknej, sensualnej także atmosferze, tak, to kolejny był check. W 2009 roku, który już chyba po raz kolejny wymieniam tutaj, trochę wychodziłaś z lodówki, bo byłaś aż w 11 kampaniach marek kosmetycznych? Było tak. Zadziało się tak, że agentka do mnie przyszła i mówi tak, że mam problem, bo chcą cię na kolejną kampanię. To też jest takie trochę polityczne zagrania, bo dużo osób robi na przykład te same kampanie i to też nie można stylisty obrazić, że na przykład dobrze, zrobi się zdjęcie ze Stevenem Meiselem, z tym stylistą, a już się nie zrobi z tym samym stylistą, z innym fotografem. To trzeba też bardzo umiejętnie zarządzać właśnie karierą modelki. I było tak, że doszło do mnie, że Ania, słuchaj, no nie mogę ci dać na tą kampanię. Jak się obrazi na ciebie, no to I'm sorry. Bo wiele razy słyszałam tak, jak chodziłam w pokazach i Kurt Templer stylizował. Mówi, nie chciała ci dać ta twoja agentka, nie lubię twojej agent. Okej. Także... Jak to trzeba wszystkim balansować dobrze. Tak, bardzo dużo. No tak, dokładnie tak. 2009 rok to też jest pokaz Victoria's Secret. Dlaczego pokaz Victoria's Secret to jest trochę zakazany owoc? Bo nam, osobom, które nie są związane ze światem mody, wydaje się, że to jest kolejny taki święty graal do zdobycia w karierze modelki, top of the top, ogromny prestiż, a jednak ten medal ma dwie strony. Dlaczego? Dla mnie zakazanym owocem był ten pokaz, ponieważ
Ja zaczynając pracować ze Stevenem Meiselem, właśnie z fotografami top of the top, nie mogłam robić żadnej pracy komercyjnej, bo wtedy bym nie była już taką modelką high fashion. Czyli zeszłabyś z tej wysokiej mody do komercji. Na taką komercję. A to nie jest postrzegane dobrze. Tak, na katalogi. Teraz to już się wszystko tak pomieszało, że naprawdę nie ma różnicy, co jaka dziewczyna robi. Ale wtedy był bardzo duży rygor, bardzo się tego przestrzegało, żebym na przykład nie zrobiła jakiegoś katalogu, żeby nie popełniła faux pas, że później na przykład może to owocować niepracą z danym fotografem, albo Peter Lindbergh mnie nie zabukuje, albo stylista mnie nie zabukuje, bo zrobiłam katalog Victoria's Secret. Troszeczkę później się zaczęły zmieniać te rules, że można było troszeczkę już pobawić się, można było zabukować ten katalog. Tak naprawdę katalogi płaciły większe pieniądze czasami niż kampanie reklamowe. Umówmy się, fajnie mieć renomę, fajnie robić super top of the top, ale gdzieś trzeba, prawda, pieniądze też zarabiać i mieć na rachunki. Tak, także to był taki trochę zakazany owoc przez to, że dziewczyny, które były na bardzo dużym top of the top poziomie, musiały bardzo ostrożnie mieszać katalogi, które robią. I to było tą przyczyną, dlaczego ten Victoria's Secret był zakazanym owocem. Ale cieszę się, że wzięliśmy ten risk z moim agentem. I zrobiliśmy ten pokaz, bo jednak mimo wszystko bardzo dużo mam tagowań na Instagramie, Victoria's Secret, Anna J, oh my god, The Beauty, jeszcze miałam taki pas z biżuterii. Tak. Także i naprawdę do dzisiaj mam jakieś hasztagi, followersi, jakieś tak tagi z tego pokazu. A pokaz Victoria's Secret tak naprawdę to jest dobra zabawa tam na miejscu, czy stres? Bo to jest wszystko bardzo owiane dużą tajemnicą, ale wygląda w obrazku jako coś bardzo wesołego, natomiast z drugiej strony wyobrażam sobie, co tam się musi dziać. Tam są media, są przecież te koncerty, są gwiazdy. Znaczy w ogóle... inna atmosfera. Nie wiem, czy wiesz, ale w ogóle pokazy Victoria's Secret w ciągu dnia są 2. Jest jeden dla buyers i jeden dla clients, a drugi jest właśnie dla VIP i dla media. Także są 2 pokazy, także możesz mieć taką próbę, że tak powiem, generalną ale to już faktycznie już jest pokaz, co jest fajne, a później już masz ten właściwy pokaz. Także to jest cały dzień siedzenia, poprawiania makijażu, trochę się nudzenia, trochę stresu. Ja zawsze, jak robiłam pokazy, miałam taką hate and love relationships, jeżeli chodzi o pokazy. Ja nie znosiłam pokazów, dla mnie to była bardzo duża trema. Ja robiłam bardzo dużo pokazów w ciągu dnia. Potrafiłam mieć w Paryżu 5 pokazów, co się później liczyło z fittingami, z castingami, z niespaniem po nocach, bo fitting skończyłam o 2 nad ranem, a o 6 nad ranem musiałam iść na call time do Chanel. Przy tym wielka trema. Ja bardzo ambitnie podchodziłam do wszystkich pokazów, do projektów, do sesji zdjęciowej, gdzie może się to właśnie przyczyniło później takim małym wypaleniem zawodowym. Nie zapomnę, jak miałam pokaz Christian Dior i Christian Dior, John Galliano dzieli te dziewczyny na kilka, że tak powiem, że na przykład 20 dziewczyn ma taki look, 20 dziewczyn ma inny look i ostatnie 20 dziewczyn ma totalnie inny look. I ja byłam w tej grupie dziewczyn, które miało bardzo dużo wsuwek we włosach, chyba, nie wiem, z 200. I za każdym razem, jak chciałam po prostu wstać, jak już te włosy były zrobione, ktoś inny mnie zaczepiał i chciał mi znowu kolejną wsówkę do włosów wsawić. O nie. To był taki po prostu zrobi się z tego taki hełm z wsówek i pełno sprayu. I ja mówię, już w pewnym momencie nie wytrzymałam, poszłam do toalety, zadzwoniłam do mojego agenta i ja mówię, I can't do this show anymore. Get me out of here. I ona powiedziała, proszę cię, Ania, zrób jeszcze ten pokaz i już później będziesz miała wolne i obiecuję ci, że już będziesz miała wieczór dla siebie. Ja mówię, okej. Co się okazało, później John Galliano chciał mnie do swojego pokazu John Galliano, bo John Galliano robił Dior i John Galliano. Ma swoją markę. Tak, i się okazało, że jeszcze, że bardzo by mnie chciał. No i moja agentka, please, Ania, please do it, please.
a ja po prostu, że mi obiecano, że mam ten wieczór dla siebie, że ja nie chcę tego zrobić, że czy moja sukienka będzie gotowa, jak będzie gotowa, to wtedy pojedę na fitting, bo wiele razy się zdarzało tak, że się przyjeżdża na fitting, agenci ci mówią, że your look is ready, a to jest tak naprawdę nieprawda i trzeba czekać, bo przed tobą jest jeszcze kolejne 3 modelki, gdzie im to samo powiedziano, że ich look is ready. I później tak się właśnie schodzi, że 4 godziny później jeszcze nie wchodzisz na fitting swój. No i summa summarum pojechałam na ten fitting. The dress was ready. John Galliano, no niesamowity, przemiły, serdeczny, osobowość, top of the top. Szybko, sprawnie poszło i zrobiłam jego pokaz i po prostu tak płakałam po tym pokazie, bo to był jeden z najlepszych moich pokazów, jakie kiedykolwiek zrobiłam. Wychodziło się z takiego tunelu i zaczął spadać śnieg i my wszystkie wyglądałyśmy jak takie przemalowane, nie wiem, czy on się wzorował na rosyjskich takich tych marionetkach, tak się mówi, tych marioszkach. Tak, marioszkach. Tak, nie wiem, czy się... On ma zawsze takie bardzo teatralne te pokazy. Tak, bardzo. I nie zapomnę, jak wyszłam z tego tunelu i zaczął śnieg padać. Ja mówię, oh my god, się tak rozpłakałam, się tak wzruszyłam i tak później dziękowałam mojej agencji, że zrobiłam ten pokaz. Także ja... Love and hate. Love and hate. Bardzo dużo love and hate, bo... Nie wiem, ja podziwiałam dziewczyny, które przychodziły na pokazy i miały tak, whatever, że zrobię, wyjdę fajnie, a ja to tak strasznie wszystko przeżywałam. Czy ja dobrze pójdę, czy ja dobrze wyglądam, czy wyglądam szczupło. Wkładałaś to serce. Wiadomo, że w tym momencie można się wypalić, jeżeli tak mocno się angażujesz. Ale za dużo chyba. Wydaje mi się, że trochę za dużo, bo przeżywałam to i gdzieś tam się odbijało to na mnie, bo ja kwestionowałam siebie, czy albo na pewno. To tak jak właśnie wchodziłam na sesje zdjęciowe, dopóki nie poczułam tej takiej energii, dopóki nie założyłam, dopóki nie stanęłam przed zdjęciem, ja miałam po prostu mnóstwo pytań, czy jak będzie, czy zdołam, czy podołam, czy zadowolę, czy jaki będzie efekt tego. I to było trochę too much, tak z biegiem czasu widzę, ale ja do dzisiaj taka jestem. Ja do dzisiaj na przykład jak zabukuję pracę, nie śpię, przeżywam, chcę być na czas, przygotowuję się, na przykład jak pracuję z nowym fotografem, to sprawdzam jego portfolio, jakie zdjęcia lubi, trochę go analizuję, że widzę, że na przykład wybiera taką pozę najczęściej. Gdzieś tak studiuję te osoby, z którymi pracuję. Piątkowa uczennica. Okej, tak, ale wiem, właśnie teraz to pokocham u siebie. Wcześniej to było troszeczkę takie, poznawałam siebie też, umówmy się, dorastając w świecie bardzo dorosłych osób. Ale może właśnie to dzięki tym cechom, dzięki temu, że jesteś właśnie perfekcjonistką i masz ten upór w sobie, kiedy w wieku 15 lat stanęłaś w Nowym Jorku i zobaczyłaś w magazynie W Kate Moss, pomyślałaś sobie, ja chcę taka być, chcę osiągnąć ogromne sukcesy i finalnie te sukcesy odniosłaś. Może to właśnie dzięki temu. Tak, na pewno tak, bo miałam dużo przygód właśnie i z wahaniem wagi, i z takim czymś, że chciałam coś mieć, ale nie potrafiłam tego wysłowić, czego ja oczekuję. Trochę postawienie też bardzo dużych, postawienie sobie dużych wymagań, ale też powiedzenie nie moim agentom, nakierowanie ich, co ja bym chciała, czego bym nie chciała, żeby oni zobaczyli też u mnie ten potencjał. Także to była wielka, duża taka nauka asertywności też. Zaczęłaś w wieku 15 lat? Tak. A kiedy pojawił się pierwszy kryzys? I czego dotyczył? Boże, bo rozumiem, że pracując tak intensywnie od tak młodego wieku, kiedy jeszcze twój charakter się dopiero kształtuje, emocjonalność, umówmy się, to w którymś momencie musi nastąpić to tąpnięcie. Może jak miałam 21 lat, miałam takie, że okej, where I'm going, what am I doing, what am I doing this for? Może wtedy. Później poleciałam też do Nepalu, później wróciłam z tego Nepalu. Byłaś tam sama? Tak, sama pojechałam, zabrałam plecak. Ja mówię, nie, lecę, muszę po prostu zresetować się. Czyli potrzebowałaś detoksu? Detoksu, ja w ogóle nie wiedziałam, czego szukałam, bo najśmieszniejsze było to, że ja zabukowałam sobie podróż do Kambodży. Kupiłam sobie taki plecak. Moja mama mnie zawozi na lotnisko. Z Warszawy leciałam chyba do Frankfurtu, z Frankfurtu do Kambodży. I moja mama mówi, wczekuj ten plecak. Ja mówię, nie będę go wczekować, mogę go zabrać po prostu co siebie na samolot. Ona mówi, okej. No i co się okazało, doleciałam do tego Frankfurtu.
dzwonię do mamy i mówię tak, wiesz co, nie wsiadłam w ten samolot. A moja mama mówi, wiedziałam. Przespałam się na lotnisku, na drugi dzień wracałam do Warszawy, ale później szukałam czegoś, że ja po prostu muszę gdzieś wylecieć, muszę gdzieś nabrać jakiejś takiej innej energii. Nie wiem, czy to była ucieczka też może przed moimi agentami, którzy mogli, nie wiem, do mnie dotrzeć zadzwonić na telefon, zadzwonić do mojej mamy. Ja też miałam bardzo dużo agentów. Miałam jednego agenta, który dzwoni do mojej mamy i mówi mojej mamie, skarży, że ja nie chcę danej pracy zrobić. Także to też było... Czyli czułaś się osaczona tą pracą, że jesteś cały czas i nie możesz odmówić? Tak, że nie mogę odmówić, a mam swoją intuicję, że na przykład chcę odmówić, bo nie czuję się 100% w swoim ciele. Okay. I miałaś problem z tym, żeby odmawiać? Miałam problem, praca była zabukowana, ja nie chcę jechać na pracę. Także było trochę takich niefajnych sytuacji, gdzie mnie nie słuchano, gdzie ja też osób nie słuchałam, trochę się buntowałam w tym wszystkim. Ale jakoś tak musiałam dorosnąć do siebie. Musiałam też dorosnąć do siebie na tym, żeby ludzie mnie też po prostu słuchali i odbierali na poważnie, że jeżeli wyznaczam granicę, mówię, że nie, to jest nie. A w tym świecie wiecznego porównywania się, skupienia na wyglądzie, na wadze, na twarzy, na tej zewnętrzności, czy miałaś kiedyś kryzys związany właśnie z wyglądem? Znaczy na pewno miałam kryzys związany z wyglądem, może taki... Może nie to, że się do kogoś porównywałam, tylko ja sama w sobie chciałam, nie wiem co uzyskać. Takie, że ten perfekcjonalizm musiał po prostu się gdzieś odbić i to się zawsze odbijało na mnie, że jestem za gruba, albo jestem za chuda, albo że nie mam stylu takiego, albo nie pojawię się. I to jest niesamowite, bo to wszystko w środku u mnie było, a na zewnątrz tego w ogóle nie było widać. Czyli nakładałaś taką maskę. Tak, i moja agencja zawsze mówiła, Boże, super wyglądasz, idź. Ja do dzisiaj, jak idę do agencji, nie znoszę chodzić do agencji na polaroidy. Ja mam po prostu takie coś w sobie, że wolę je albo w domu zrobić, albo muszę przytrawić to w sobie, w swojej głowie, że już mam tyle lat, że oh my god, że te kanony się też zmieniły, że nie trzeba być takim, że są różne dziewczyny o różnych sylwetkach. Muszę sobie to właśnie przytrawić, i wtedy pójdę do agencji i zrobię polaroidy, ale trzeba mnie trochę namówić, albo ja muszę siebie sama namówić, żeby po prostu wyjść i iść na polaroidy do agencji. I mi się wydaje, że to jest taka trochę trauma z tamtego czasu, gdzie te polaroidy trzeba było non-stop robić, wysyłać, pokazywać. I to była bardzo duża presja dla mnie, żeby przyjść do agencji i się pokazać w agencji. Zaczęłaś w tak młodym wieku i po drodze dużo rzeczy cię ominęło. Ominęła cię studniówka na przykład. Ominęły cię czasy licealne, gdzie uczyłaś się zdalnie. Czy był taki moment kiedykolwiek, kiedy pomyślałaś sobie, żałuję czegoś? Nie. Czyli jednak twoja kariera i sukcesy to wynagrodziły. Tak. Powiem ci, że nie. Ja w ogóle też jestem taką osobą, która idzie do przodu, nie żałuje. Ja uwielbiam życie, ja uwielbiam żyć. Ja żyję pełnią życia. Moja mama zawsze mi mówi, że jak przyjeżdżam, to wprowadzam w ogóle tyle szumów do domu. Słodki chaos. Tak, i ona się po prostu cieszy, jak wracam. Ale nie, ja nie jestem taką osobą, która żałuje. Patrzę na niektóre rzeczy, wyciągam wnioski. Tak, oczywiście, nie jestem taką rozszarpniętą, rozszarpaną dziewczyną, że okej, whatever, coś po mnie spływa. Nie, totalnie nie. Przeżywam bardzo dużo rzeczy. Potrafię powiedzieć przepraszam, potrafię mieć... Potrafię sobie tak wszystko przeanalizować i tam, gdzie właśnie trzeba powiedzieć przepraszam, to powiem przepraszam. Tam, gdzie trzeba komuś napisać coś, że jakąś refleksję wyciągnąć, to wyciągam refleksję, ale nie mam tak, że żyję tym, co było. Idę do przodu, uwielbiam życie. Nie zmieniłabym nic w swoim życiu, jeżeli chodzi o karierę, o moje znajomości, kogo mam w życiu, jeżeli chodzi o biznesowe relacje, kogo nie mam w tym życiu. Nie, bo dzięki właśnie tej drodze, którą przyszłam, jestem tu, ale to jest prawda. A gdybyś mogła jeszcze raz przeżyć jakieś wydarzenie ze swojej kariery, które zrobiło na tobie największe wrażenie, to co by to było? Pewnie powiesz, że wiele.
Znaczy, dużo, ale wiesz co, ja jestem taką osobą, że ja wiem, że to jeszcze raz przeżyję. Jakoś mam to w sobie takie poczucie, że ja to przeżyję jeszcze raz i to będzie jeszcze większe. Tak, ja mam, jak sobie czasami wspominam z moim przyjacielem, który de facto nie siedzi w modzie, jak mu mówię, że byliśmy w Kapsztadzie, na obcasach, na wielkich skałach i Karl Templer mówi faster, walk faster i my w tych szpilkach chodzimy. To była kampania Chloe. Osoba, która zarządzała Chloe, się rozchorowała, nie mogła być na sesji zdjęciowej, deszcz padał i my tak po prostu przez 48 godzin, był taki plan, że my nie będziemy w ogóle spać, że musimy robić zdjęcia i w nocy, i w ciągu dnia, i w nocy, i w ciągu dnia. No to klient w pewnym momencie się puknął w głowę, mówi tak, oh my god, no. Także jest dużo takich śmiesznych historii, gdzie będąc tam wtedy, no to ja byłam totalnie 100% profesjonalna. I ja mówię, oh my god, nie będziemy spać, okej, to muszę teraz wziąć drzemkę, żeby dobrze wyglądać. No teraz to jest takie bardzo zabawne, wręcz komiczne, że tak te sesje zdjęciowe wyglądają. To jest niesamowite, bo wiele osób myśli, że staje się przed aparatem i to jest that's it. A to jest naprawdę bardzo dużo kosztuje i skupienia, i wytrwałości, i takiej dyscypliny w samym w sobie. I jest bardzo dużo osób, fotografów, którzy potrafią pracować 18 godzin. I ty musisz tam być. Pytanie, czy ty potrafisz, prawda? 18 razem z nimi. Znaczy, to tak. Jest na przykład Steven Klein jest osobą, która bardzo dużo czasu zabiera. No, potrzeba mu bardzo dużo czasu, żeby zrobić zdjęcie. I tutaj trzeba być naprawdę osobą, która ma wielką taką dyscyplinę samą w sobie, wytrwałość, żeby... No i też taką chęć zrobienia tego i oddania siebie, bo nie można być zmęczonym, nie można wykazywać swoich humorów, pokazywać. Także to trzeba, naprawdę, ten biznes buduje charakter. Totalnie. Ten top of the top biznes buduje bardzo duży charakter. Jaką piosenkę śpiewał dla ciebie Bryan Adams? Oh my god. O Jezu. Chyba z Robin Hooda, tak mi się wydaje. Tak nucił. Właśnie to była... Tą piękną? Tak, tą piękną. I on był, nieznośny był bardzo. Bo to jest niesamowite, że też nie jestem osobą, która ma takich idoli w życiu, na kimś się wzorowała, ale Bryan Adams był osobą, która była u nas w domu, na płytach się słuchało, mam starszego brata, jak był zakochany, zasypiał przy piosenkach Bryana Adamsa, ja mówię, oh my god, także... A potem poznałaś go na sesji zdjęciowej, tak, podczas której był fotografem. Tak, jest fotografem, wydaje mi się, że to jest jego bardzo duża pasja. I robiłam z nim okładkę do chyba albo hiszpańskiego magazynu, albo do niemieckiego magazynu. I mój agent, jadąc na sesję zdjęciową, mój agent do mnie mówi, say hello to Bryan Adams from me. A tak mówię, what? On tak, Bryan Adams? Myślałam, że to jest po prostu zbieżność nazwisk. No i okazało się, że to jest faktycznie ten Bryan Adams. No i przyjechałam na sesję, byłam pierwsza tam z osób, które pojawiły się na tej sesji zdjęciowej. On się nie pojawia się, jest godzina, ja już mam hair and make-up robiony, nie pojawia się i w końcu wszedł. Tak, no i mnie po prostu zamurowało, wielkie emocje, łzy im popłynęły. Też nie chciałam się pokazać z tej strony, że jestem jakoś psychofanką, że taka, oh my god. Tak, żeby nie onieśmielić go. No bo mimo wszystko też jesteśmy na sesji, musimy być profesjonalni, prawda? Ja jestem talentem zatrudnionym, on jest fotografem, także trzeba gdzieś tam trzymać te nerwy i te emocje na wodzy. No i w pewnym momencie gdzieś tam zaczęliśmy rozmawiać od A do Z. I ja mówię, że nawet nie wiesz, w ogóle co ta sesja zdjęciowa dla mnie znaczy, że dorastając, że mój brat, miałem miasteczko, 20 000 osób, moje zakochanie mojego brata pierwsze, komunizm, no wszystko to naprawdę mój tata przywoził nam płyty z zagranicy, żebyśmy mieli świetną muzykę. On był wielkim melomanem. On był z tego zadowolony, bo często takie znane osoby nie lubią tych najbardziej komercyjnych swoich projektów, których są tak bardzo znane. Znaczy, wydaje mi się, że chyba tak, bo no tak jak zaczął mi nucić, ja mówię, Bryan, stop. I to jest niesamowite, że jesteś że tak powiem, na first name basis i mówisz do niego po imieniu.
to było tak kosmiczne przeżycie, że do dzisiaj, jak to wspominam, mam taki wielki uśmiech i to jest niesamowite. I później na przykład jak jakąś puszczam piosenkę Briana Adamsa, go otaguję, to on zawsze tak: hi Anna, how are you? What are you doing? Where are you? Także to jest naprawdę wielkie, wielkie przeżycie. Czy można powiedzieć, że to jest takie trochę twoje marzenie, wspomnienie z dzieciństwa, które udało ci się zrealizować dzięki modelingowi właśnie? Tak, to spotkanie z nim? Tak, ale wiesz, że ja w ogóle nie miałam takiego marzenia. Ja po prostu gdzieś tam... Się. Tak, naprawdę to się gdzieś wydarzyło, ale to tak się na mnie odbiło, że ja zadzwoniłam do mojego brata, do mojej mamy, do mojego taty i miałam łzy w oczach, jak o tym opowiadałam. Ja po prostu jadąc na lotnisku po sesji zdjęciowej tak płakałam, tak byłam wzruszona, że go mogłam po prostu poznać. Robin Hood, Brian Adams, like, oh my god. Ale właśnie tak jak mówiłam, nigdy nie byłam jakąś taką psychofanką, że nie wiem, że mam swoich idoli, chcę ich poznać w życiu. Tak. Nie, to się po prostu tak naturalnie potoczyło. Niesamowicie jak te koło się po prostu tak złożyło. Twój ulubiony projektant? O Jezu, nie mam. Nie mam ulubionego projektanta, bo bardzo blisko pracowałam z Karl Lagerfeld, bardzo ze Stefano, który robił dla Yves Saint Laurent. I to były bardzo takie... Tom Ford. I to były właśnie takie... To nie były bardzo personalne więzi, ale ja bardzo dużo z nimi czasu spędziłam. Czy Riccardo Tisci, który dla Givenchy robił. Nie mam, bo John Galliano, będąc w otoczeniu tych osób, każdy jest tak indywidualny, każdy ma takie pokłady energii, kreatywności. To jest w ogóle niesamowite, że takie osoby chodzą po ziemi i mają po prostu taki mózg, tak wielki. To są jak Picasso, jak Rembrandt, jak wielcy malarze. Także nie potrafię wybrać ulubionego projektanta, bo to by było nie fair, a tak naprawdę wszyscy mnie inspirują na swój sposób. Podobno Tom Ford sprawił, że na sesji zdjęciowej reklamującej perfumy Black Orchid nie czułaś się naga. Chociaż byłaś. Tak, byłam, nie czułam się naga. To jest w ogóle niesamowite, bo ja zawsze, będąc na sesji zdjęciowej, traktuję to jako pracę. Nie mam problemu z tym, że przebiegnę, nie wiem, w samych po prostu majtkach szybko, żeby już się nie przebierać tu, to szybko przebiegnę, żeby już się pojawić na tej sesji, ale jak na przykład moja mama wchodzi do łazienki, to ja mówię: mama, wyjdź, bo się kąpię, nie wchodź. To jest niesamowite, ale mi się właśnie to wydaje, że tutaj jest praca, a tu jest po prostu prywatność. Tak, ale Tom Ford, niesamowity człowiek, bardzo spokojny, bardzo stonowany, bardzo świadomy, wie czego chce, bardzo elegancki, przystojny, pachnący, ubrany od stóp do głów. Wszystko tam po prostu jest tak, jak powinno być. Macie bardzo wiele wspólnego. I ty i on jesteście pannami zodiakalnymi. Tak. Uwaga, zgłaszam, ja też. Tak. Nie zapomnę, jak go pierwszy raz poznałam, to była sesja zdjęciowa do L'Officiel i on był gwiazdą tej okładki. Ja chyba miałam naprawdę też 16 lat. To było na samym początku mojej kariery. Ja go później z nim bardzo długo nie pracowałam. Też miałam taki właśnie przestój w swojej karierze, że chcę być on top, ale nie wiem, jak tam dojść do tego on top, co muszę zrobić, co muszę poprawić, z jakimi osobami muszę pracować, bo to była też taka droga, żeby znaleźć się właśnie w tym 2009 roku. Ja zaczynałam tak naprawdę w 2004 roku. Albo nawet i wcześniej. Także to była bardzo długa droga, ale tak, poznałam go przy jego okładce L'Officiel. On był wtedy gwiazdą okładki, fotograf był jeszcze ktoś inny. No to przyszedł, się przywitał: hi, how are you? I'm good, I'm Tom, I'm Anna. I później właśnie konwersacje, z jakiego znaku jesteś, spod jakiego znaku jesteś, który jest mój ulubiony profil. Ja tak, że słucham go, tak, profil, to trzeba mieć swój ulubiony profil, czy to tak faktycznie wygląda? Tak, mine is this one, czyli wszystkie zdjęcia później było, jak on właśnie z tym profilem zwróconym do mnie. Tak. Czy ty przypadkiem dzisiaj nie pachniesz Tomem Fordem?
Coś mi się wydawało, że taki ty to mam. Nie, ja w ogóle miksuję swoje perfumy. Jedne perfumy na włosy, jedne perfumy tu, drugie perfumy jeszcze gdzieś indziej. Także tak. Kilka perfumów w inne części ciała. Petera Lindbergha już z nami nie ma, ale udało ci się go poznać. I zrobiliście ikoniczne zdjęcia w Hampton na plaży, na tych słynnych płachtach czarno-białe. Tak, to było też jedno z moich marzeń. Takie wyzwanie, które sama sobie postawiałam w modelingu, że bardzo bym chciała mieć kultowe zdjęcie z nim, doświadczyć tego, jak on pracuje, doświadczyć tego, jak to wszystko wygląda. Mam kilka zdjęć takich behind the scenes, jak właśnie widać tą czarną płachtę. Peter, niesamowita energia. Zawsze jak zrobiliśmy zdjęcie, jak mu się podobało, to wręcz się bił w brzuch i dawał taki odgłos. I to jest prawdziwa pasja. Tak. Niesamowici artyści. Ja się tak cieszę, że mogłam doświadczyć pracowania właśnie z tymi osobami top of the top. To mnie tak dużo nauczyło, tak dużo wniosło do życia. Ja teraz na przykład jak pracuję z kimś gdzieś, coś, kto aspiruje, żeby tam być. To jest niesamowite, bo ja się bardzo dużo nauczyłam, jak pozować, jak ustawić ciało, jak sylwetkę, jak światło. Czasami jestem śmiała, mogę powiedzieć, zmień światło, albo zrób mi taki makijaż. To też zależy od okoliczności i od pracy i z kim pracuję. Ale to mnie bardzo dużo nauczyło. Takiej świadomości, jak powstaje dobre zdjęcie. Pamiętasz swoją pierwszą dużą kampanię? Czy to było Light Blue? Znaczy przed Light Blue jeszcze właśnie już miałam Calvina Kleina, ja już robiłam ekskluzywne pokazy dla Calvina Kleina. Może Light Blue było takim czymś większym, bo może było na większą skalę, że... I ponadczasowe perfumy. Tak. Do dzisiaj widzę cię. Tak. Na tych zdjęciach. Tak. To było w z ogóle... Davidem Gandim. Tak. To było w ogóle niesamowite, bo robiliśmy zdjęcia chyba 2-3 dni i później za pół roku znowu przyjechaliśmy, żeby znowu dokończyć zdjęcia, bo trzeba było jakiś retouching zrobić. To było niesamowite, bo to była cała produkcja. Wszystkie te, 50 osób, które były na sesji zdjęciowej, znowu przyjechały w tym samym składzie? W tym samym składzie, żeby po prostu dokończyć jedno zdjęcie. I Mario Testino na czele. Kolejna sława, z którą współpracowałeś. Tak, z Mario już też wcześniej pracowałam. To jest osoba która ma wielkie poczucie humoru. Wszędzie go pełno, jest wygadany, wie czego chce, jest bardzo świadomy siebie, jest też przy tym wszystkim taki wyluzowany, ale no oczywiście to jest Mario Testino, tak oh my god. Ale totalnie pamiętam, że właśnie wszyscy byliśmy na Capri, to wszyscy wychodziliśmy na kolację, później po naszych zdjęciach. Tutaj Mario żartował. Ja bardzo nie lubiłam wychodzić właśnie na takie kolacje po pracy. Dlaczego? Wiesz co, nie wiem, dla mnie to było zawsze tak, że praca jest pracą, mój taki czas prywatny jest moim czasem prywatnym. Ja też chcę rano wstać, ja też, nie potrafiłam się wyluzować, bo dla mnie to nagle tak jakby było cały czas przedłużenie tej pracy. Tak, cały czas jesteś tak naprawdę w pracy, dokładnie. Bo nie możesz być inna. Dokładnie, bo tak co ja mogę zamówić do jedzenia, czy mogę się napić lampki wina, to wszystko było takie, znaczy ja bardzo dużo presji na siebie wywierałam i nie lubiłam wychodzić z klientami, ale wiadomo, kiedy trzeba, to oczywiście trzeba, prawda? Tak, no i wychodziliśmy właśnie z Mario na drinki, z Davidem, z całą ekipą. Niesamowity czas. Takie włoskie wakacje la Dolce Vita. A udało ci się zawiązać przez te wszystkie lata jakieś przyjaźnie w branży modowej? Wiesz co, bliskie relacje? Czy to jest właśnie zawsze tak, że traktowałaś to mocno stricte zawodowo, oddzielałaś bardzo od życia prywatnego i w życiu prywatnym przyjaźnisz się z zupełnie innymi osobami niż te ze świata modowego? Z biegiem czasu patrzę, że mam bardzo dobre znajomości z tymi ludźmi. Wtedy to było tak, że moi przyjaciele byli z zupełnie innej branży, z branży nieruchomości, z branży księgowości. W ogóle bardzo dużo czasu zajęło znaleźć prawdziwych przyjaciół w Nowym Jorku. Zajęło mi to naprawdę 5 lat i mam tych przyjaciół, których wtedy poznałam do dzisiaj. Ale czułam się samotna też, bo było tak, że praca. Gdzieś sama sobie stawiałam barierę, że nie chcę
tej pracy przenosić do domu, czyli te wszystkie takie znajomości z dziewczynami, z modelkami. Gdzieś tam unikałam takich kontaktów po pracy, ale teraz z biegiem czasu patrzę, że to są moje koleżanki. Wiadomo, że na przykład nie powiem im tego, co powiem mojemu przyjacielowi, ale na przykład jak spotkam kogoś na tej samej, że tak powiem, imprezie, oczywiście podchodzę, hi, how are you? Oh my God, it's been a long time, how you doing? Let's grab coffee. Pat McGrath pisze na Instagramie. Także to są znajomości i to jest niesamowite, bo ja naprawdę myślałam, że jestem taką osobą bardziej wycofaną z tego świata, że miałam koleżanki, miałam przyjaciółki podczas robienia pokazów, a później wracałam do domu, miałam taki zupełnie inny świat. Ale fajne to jest, że przez ten, że tak powiem, Instagram, przez te social media mamy też kontakt. I że co u ciebie, Boże, jak słychać, I miss you, it's been a long time. Także to jest fajne, że to tak zaowocowało. A jak radziłaś sobie z samotnością? Bo mówisz, że 5 lat zajęło ci zdobycie jakichś relacji w Nowym Jorku. Co się działo przez te 5 lat? Jeszcze to przypadło właśnie na ten wiek, taki młody. Tak. Wiesz, miałam agenta, miałam też agenta z Polski, no z nimi bardzo dużo czasu po prostu spędzałam, ale w pewnym momencie doszło do mnie, że ja potrzebuję, żeby być po prostu osobą niezależną, że to nie jest wszystko powiązane z tym biznesem, że wszyscy moi po prostu, że tak powiem, znajomi są w tym kręgu te mody. Dla mnie to było trochę już w pewnym momencie męczące. To właśnie była taka wielka nauka, jeżeli chodzi o swój charakter, docieranie do siebie. Musiałam po prostu nauczyć się słuchać swojej własnej intuicji, onieśmielić się, wyjść po prostu z osobą, która nie ma nic związanego z modą, wyjść czy na lunch, czy na kawę. Musiałam się bardzo trochę tak otworzyć na inne osoby. Bo to było w pewnym momencie, co się stało dla mnie było takie bardzo bezpieczne, będąc w takiej skorupce osób, których tylko znam, to jest wszystko z modą związane, wiedzą o mnie wszystko. Także musiałam troszeczkę tak wyjść, musiałam peel the onion i poznać, zaufać sobie, zaufać innym osobom. I to może przez to zajęło tak więcej czasu, bo byłam też osobą taką nie bardzo ufną. A Nowy Jork kochasz, czy nienawidzisz? Kocham. Za co kochasz Nowy Jork? Kocham. Za wolność, za to, że naprawdę the world is your oyster. I to jest prawda, if you make it there, you can make it anywhere. To jest wielka szkoła życia. To była dla ciebie szkoła przetrwania, Nowy Jork? Tak, była dla mnie wielką szkołą przetrwania. Przetrwania, wytrwałości, nie potrafiłam mówić po angielsku, nie miałam przyjaciół. Także dużo było rzeczy, ale naprawdę, if you can make it there, you can make it anywhere. A w którym momencie pokochałaś Nowy Jork? Bo skoro na początku było trudno, to co było takim momentem przełamania? Nie zapomnę, jak przyleciałam do Nowego Jorku pierwszy raz, mieszkałam w Models Apartment i ja też zawsze miałam takie gole u siebie, że ja chcę sama mieszkać. Ja nie chcę po prostu dzielić mieszkania z innymi modelkami. Jeszcze wtedy mieliśmy szefarona. Ten szefaron to była dziewczyna, która po prostu musiała się z nami zajmować, bo byliśmy niepełnoletnie, prawda? I ja mówię, oh my God, I can't. Ja mówię, że ja muszę poprosić. To był właśnie dla mnie taki goal, żeby zarobić, żeby usamodzielnić się finansowo, żebym mogła po prostu wynająć sobie mieszkanie. Potrzebowałaś takiego własnego comfort zone, gdzie możesz z tymi emocjami zostać sama, a nie znowu konfrontować się po pracy i przed pracą z innymi, prawda? Z innymi modelkami, które jak wyjeżdżałam na pracę, pakowały moją walizkę do szafy, wnosiły, już nie miałam łóżka, gdzie nie mam spać, ktoś mi zajmował łóżko, no to były po prostu, to były chore historie, naprawdę, różne są dziewczyny, różne są ambicje. Tak, ja nie zapomnę, jak wyleciałam na pracę, wróciłam, moje łóżko już nie było moim łóżkiem. Inna modelka je zajęła. Ja musiałam się przenieść gdzieś indziej. Moje rzeczy były spakowane. Także tak nie miałam swojego konta. I tak zawsze dążyłam do tego, żeby finansowo być na tyle zdolna, że mogę po prostu mieć te studio apartment. Nie zapomnę, jak właśnie skończyłam 16 lat w Nowym Jorku, później musiałam polecieć do Polski, poleciałam do Polski, wróciłam do szkoły. Tak. I to było też takie niesamowite, bo już z osobami z mojej klasy tak naprawdę już nie miałam takiego kontaktu, jak miałam kiedyś, wcześniej.
I tu nie mogą sobie znaleźć miejsca, i tu nie mogą sobie znaleźć miejsca. I to było dla mnie takie, oh my god, że już I don't belong here, but I don't belong here yet. W rozkroku. Tak, i to była taka walka, ale nie zapomnę, jak wróciłam drugi raz do Nowego Jorku i mieszkałam wtedy na East Village i spadał śnieg i szłam po prostu z tego apartamentu, z Models Apartment do agencji i coś we mnie tak wstąpiło, takie uczucie, że tak I love this place. Tak. I od tamtego momentu po prostu już one big love. Czy nie uważasz, że aby być modelką i odnosić sukcesy, zostać supermodelką, trzeba mieć w sobie taki trochę gen przetrwania, pancerz i drapieżności pewnego rodzaju, bo jeżeli jesteś zbyt delikatną osobą, to nie przetrwasz. Mhm. Tak, zdecydowanie tak. Ja wiele dziewczyn widziałam, które... ja też bardzo przeżywałam siedzenie po prostu na castingach. Nie zapomnę casting do Jill Sander. To był bardzo renomowany pokaz, żeby w nim chodzić, ale żeby w nim iść, trzeba było czekać 6 godzin na swoją kolej, żeby iść się pokazać Jill Sander projektance. Wtedy ona jeszcze projektowała. I wiele dziewczyn, że tak powiem, wymiękało przy tym. Ja też wymiękałam przy tym, bo czekasz, analizujesz siebie, jest pełno dziewczyn obok ciebie. Jedna wyższa, druga chudsza, jedna niższa, druga grubsza. No po prostu multum, brunetka, szatynka. I gdzieś tam trzeba mieć w sobie takie pokochanie, tak kochać siebie bardzo, żeby nie porównywać siebie, że jeszcze tym bardziej w takim wieku. I to jest po prostu niesamowite, że będąc tam, nie słysząc od swoich rodziców, o Jezu, jesteś piękna, dasz radę, ale masz takie coś, bo wyrastałaś z takim przekonaniem, że dasz radę. Trzeba mieć ten pancerz. Wiele dziewczyn widziałam, które po prostu się wypalały, które później przyjeżdżały do Polski i robiły karierę w Polsce. I stawały się modelkami w Polsce, bo po prostu ten wielki świat był dla nich może too much. Ta presja była za wielka. Także tak, trzeba mieć taką tough skin, zdecydowanie. Aniu, czego można ci życzyć? Zdrowia. Wyjazdu do Japonii? Zdrowie, wyjazd do Japonii. Zdrowie najważniejsze w życiu. Zdrowia i Japonii w takim razie. Dziękuję. Bardzo ci dziękuję za to, że byłaś gościem mojego podcastu. Dziękuję bardzo.